Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszny sernik, taki jak robiło się kiedyś, na kruchym spodzie, z kruchym wierzchem i brzoskwiniami. Duża blacha pysznego ciasta, na każdą okazję, na co dzień i od święta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotowanie naszego sernika zaczynamy od zrobienia kruchego ciasta. Mam tutaj już w misie robota 520 g mąki pszennej, tortowej. Dodam sobie do niej 60 g cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia, 5 żółtek, białka ubiję później i 250 g zimnego masła pokroiłam sobie w kosteczkę. I zagniatamy kruche ciasto. I gotowe. Ciasto dzielimy na dwie części. Jedna musi być troszkę mniejsza, druga trochę większa. Tak będzie ok. Zawijamy każdą osobno w folię spożywczą i wstawiamy do zamrażalnika na około 1 godzinę. W międzyczasie odsączyłam z zalewy puszkę brzoskwiń i pokroję ją w kawałeczki. Przygotowałam sobie blaszkę o wymiarach 35 cm na 25 cm. Wyłożyłam sobie spód papierem do pieczenia, a boki wysmarowałam masłem i wysypałam bułką tartą. Wyciągnęłam również z zamrażarki po 1 godzinie moje ciasto. Wyjęłam już jedno i drugie. Zetrę na spód tą troszkę większą część. Na tarce o grubych oczkach. Ciasto starte, odrobinę docisnę dłonią. Nie za mocno, ale trochę. Tak przygotowane ciasto wstawię do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będę piekła je samo przez około 8-10 minut. W międzyczasie przygotuję sobie masę serową. Przygotowałam sobie ser na sernik. Może być to ser z wiaderka, ale pamiętajcie, żeby był gęsty, nie był za mokry, za rzadki. Mój jest taki, że może być nawet w kawałkach. Tego sera 200 kg. Do sera dosypuję 4 łyżki cukru. Dodaję również odrobinę aromatu pomarańczowego. Nie za dużo. I zaczynam ucierać. Jak mi się utrze ser z cukrem, to dodaję po 1 jajku. 3 jajka. Następnie dosypuję proszek z 2 budyni waniliowych. U mnie każdy miał po 60 g. Mogą być również śmietankowe. Ucieramy tylko do połączenia się składników. Ciasto w międzyczasie mi się podpiekło, masa serowa gotowa i jeszcze tylko białka. Muszę ubić 5 białek, które zostały mi od ciasta kruchego, z połową szklanki cukru. Cukier dodam dopiero jak już zaczną mi się pienić białka. Białka mi się spieniły, możemy dosypać cukier i teraz ucieramy jeszcze około 3 minut. Możemy skończyć składać nasze ciasto. Najpierw na podpieczony spód wykładamy masę serową. Rozprowadzamy ją równo. Na ser wykładamy pokrojone wcześniej
brzoskwinki, na brzoskwinie wykładamy ubite białka. I delikatnie rozprowadzamy po wierzchu. Na koniec na białka ścieramy drugą część ciasta, również na grubych oczkach, równomiernie po całej powierzchni. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego również do 180 stopni, góra-dół i będziemy piekli około 1 godzinę. Jeśli pod koniec pieczenia zacznie Wam się za mocno przypiekać, nakryjcie folią aluminiową lub papierem do pieczenia. Studzimy w wyłączonym piekarniku i uchylonych drzwiczkach. Po całkowitym wystudzeniu schładzamy w lodówce najlepiej kilka godzin. Potem już tylko posypujemy cukrem, pudrem i możemy zajadać. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki sernik w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!